Tu jest apartmani, tam jest promenada, dosłownie, nie wiem ile tu jest, ja tak mam kłopot z odległościami, nie wiem, 10 metrów i 5 metrów stąd sklep. Musimy sprawdzić, jakie są ceny i przy okazji upolować coś na śniadanie. Żółtego 20 deko 139 leków, czyli to jest około euro 40. Paczka parówek 300 gram 2 euro. Jeśli chodzi o takie serki naturalne, to tutaj już jest różnica między produktami takimi naturalnymi jakby stąd, czyli 200 gram 249 leków, czyli 2,5 euro, a produktami importowanymi, na przykład serek Philadelphia jest importowany, no i kosztuje już prawie raz tyle. 370 leków, czyli prawie 4 euro. Jak Polak na wakacjach, no to pewnie, bo oczywiście będziecie chcieli wiedzieć, jakie ceny alkoholi są. Jeśli chodzi o piwo, to piwo lokalne, no to jest taki koszt około euro 20. Piwo importowane, na przykład Paulaner, to już euro 80. Tutaj patrzę na wina, chociaż te wina, które tutaj są importowane, raczej greckie, włoskie. I tak, mamy od 5 euro, 5, 7, 13, 20 euro, oczywiście w zależności od tego, jakie to jest wino. W Lora Samocentrum, market przy plaży, no to oczywiście muszą być też olejki, o których często turyści zapominają, a filtry są bardzo ważne, 50, 30 i takie opakowanie kosztuje od 1550 leków, czyli to jest 15 euro. 17, Nivea 25 euro, więc no tanio nie jest, lepiej sobie zabierzcie to z Polski. Jeszcze chemia, którą ewentualnie możecie kupować, jak sobie coś zapomnicie. Pasty do zębów, szampony, żele pod prysznic, to są takie ceny jak w Polsce. Tutaj pasta 2 euro, szampon Pantene 4 euro, żele podobnie, więc takie same ceny mniej więcej. Jeśli chodzi o jedzenie, to dzisiaj postanowiliśmy nakarmić nasze zmysły wszelakie, bo było i pysznie, i z pięknym widokiem. Wybraliśmy restaurację, która znajduje się w miejscu, które nazywane jest balkonem Vlory, dlatego, bo rozciąga się stąd fantastyczny widok na całą Vlorę, Półwysep Karaburum i Wyspę Sazan. Było dobrze, smacznie, oczywiście jak to nad morzem, jedliśmy owoce morza. Cenowo też okej, bo za ten obiad zapłaciliśmy w przeliczeniu na polskie około 140 zł, więc jak za taki widok i takie miejsce, to nie są jakieś wygórowane ceny. Było naprawdę smacznie, a widoki bezcenne. Za wszystko inne zapłacisz kartą i tutaj faktycznie można płacić kartą, co, tak jak już mówiłam Wam wcześniej, nie jest takie oczywiste w Albanii. Tutaj można płacić kartą. Namiary na knajpy będziecie mieli na naszym blogu. Na wzgórzu Kuzumbaby jest restauracja, dość bym powiedziała taka elegancka, z pięknym widokiem, a ceny takie bym powiedziała bardzo przystępne, nawet taniej niż w Polsce. Cola kosztuje tutaj 200 leków, czyli około 2 euro. Drinki, no to w zależności tutaj od alkoholu, ale troszkę taniej niż w Polsce. Restauracja Traditional Vani. Totalnie zapamiętajcie to miejsce. Ten duży talerz owoców morza, gdzie są ryby, gdzie są krewetki, gdzie są kalmary, tutaj jakieś raki, kosztował, uwaga, 15 euro. 1500 leków, 15 euro. Dwie osoby spokojnie zjedzą, myślę, że nawet więcej niż dwie, bo w zeszłym roku zostawiliśmy jedzenie. Frytki 2,50, grillowane warzywka 3,50 euro, małe piwko euro 50, woda 70 leków, czyli niecałe euro. Niech ktoś mi powie, że Albania jest droga. No, to jest zaraz przy promenadzie, natomiast trzeba wejść w boczną uliczkę, ale to jest dosłownie 2 kroki. Jak się troszeczkę wysilicie, to znajdziecie tutaj takie cuda. No i zapewniam Was, jedzenie petarda. Wieczny Orikum. Robimy sobie przerwę na lekki brunch. Wzięliśmy sobie zupy do popróbowania. Ja mam warzywną i rybną, Kasia ma. To kosztuje 300 lek, czyli 3 euro za zupkę. No i takie wieczne Orikum. Plaża malutka, piaszczysto-kamienista, zatołka, piękna woda. Choć no, akurat chmura przyszła i nie widać tego koloru, bo naprawdę jest turkusowa ta woda.
przełęcz Logara i lokal Castelli Logara. Zatrzymaliśmy się, żeby zjeść i zamówiliśmy sobie pastę z owocami morza. Taki talerz, porcja całkiem słuszna, kosztuje 800 lek, czyli jakieś 8 euro. Soczek 200 lek, czyli 2 euro i mała butelka korczy piwa 150 lek, czyli 1,5 euro. No to jest początek Riviery Albańskiej, więc ceny są naprawdę bardzo przystępne. Big Market, centrum Himare. Zrobimy szybki przegląd cen. Woda 1,5 litrowa od 80 do 100 leków, czyli niecałe euro. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze typu na przykład ser, to jest super, bo jest ser taki, który braliśmy też we Wlorze, tu kosztuje 150 lek. Jeżeli chodzi o piwka, to też już jest różnica, jest drożej, nieznacznie, bo już takie na przykład Peja albo Elbar miejscowe już kosztują 10 leków więcej, importowane piwa są 30 leków drożej niż we Wlorze. Tu też jest zauważalna różnica, 50 leków drożej niż we Wlorze. Czereśnie. Zdecydowanie sprawdza się zasada, że czym dalej na południe, tym ceny wyższe. Zatrzymaliśmy się teraz na kawę w kawiarni z przepięknym widokiem, przepięknym, naprawdę cudnym i myślę sobie, że w takich miejscach jednak płaci się za widok. Restauracja jest gdzieś pomiędzy Dermi a Himare. I tutaj już kawa kosztuje 1,5 euro, espresso macchiato, natomiast sok z wyciskanych pomarańczy 350 leków, czyli około 3,5 euro. Ceny, bo o cenach mieliśmy mówić dużo, więc mówimy. Plaża Gdzieppe i jest tutaj piwko za 400 leków, czyli 4 euro. Kontynuując temat cen, zestaw 2 leżaków i parasola tutaj na plaży kosztuje 20 euro za cały dzień. Nie jest to mało, tym bardziej, że dzisiaj jest 3 czerwca, czyli mocno przed sezonem. Więc obawiam się, że w sezonie lipiec-sierpień może to kosztować i ze 40 euro. Jak nie lepiej, ale no już tutaj nie będę prorokował. Można też wypożyczyć kajak tutaj. Podwójny kajak na 2 osoby, 20 euro za godzinę. Pojedynczy, 15 euro za godzinę. Ale też są plusy takie, że jeżeli na przykład chcielibyście tutaj zatrzymać i biwakować pod namiotem, no to można rozbić namiot za darmo. Także jakieś plusy są. Coś jest tutaj taniego. Na pewno nie leżaki. Początek sezonu i prawie pusta plaża, a leżaki są takie na bogatości, naprawdę bardzo komfortowe łóżeczka. I można je oczywiście wynająć, no bo to jest całkiem niezły biznes i taka para z parasolem kosztuje tutaj 1000 leków, czyli 10 euro za dzień. Jeszcze jeśli chodzi o parkingi na plaży w Dermi, to 500 leków, piękny kawalerze. 500 zł. Plaża Viale spokojna, początek sezonu, więc tłumów nie ma. Są bary, są restauracje. Myślę, że dość przyjemne miejsce na spędzenie urlopu. Para leżaków z parasolem kosztuje 10 euro, a takie większe łóżka, takie bardziej na wypasie, początkiem czerwca 40 euro, więc komuś się chyba sufit na łeb, w sensie szybko spadł ten sufit komuś na głowę, bo myślę, że w sezonie będzie drogo. Plaża Viale, talerz grillowanych owoców morza 15 euro, sałatka grecka 7. To jest taka porcja tej sałatki, że spokojnie możecie sobie ją podzielić na 2 osoby. Natomiast no to nie jest wani, więc te owoce morza fajne, jest okej, można się tym najeść, ale to nie jest porcja taka obfita jak tam. Ale przyzwoicie, biorąc pod uwagę porównanie z Polską. Restaurant Gostivari Ajan, prowadzoną przez Albańczyka, który pochodzi z Macedonii Północnej. Przesympatyczny gość. W ogóle łamanym językiem polskim się potrafi porozumiewać. Bardzo, bardzo sympatyczny gość. Spędziliśmy miły wieczór, dużo porozmawialiśmy tutaj z lokalsami. No i dzisiaj przychodzimy tutaj na śniadanko. Nie będziemy kupować w sklepie, bo ceny są tak przyjemne, że szkoda samemu robić. Ja mam taki omlet z serem i szynką za 400 lek. Kasia ma jajka sadzone za 300 lek. Kawa kosztowała ile? 150 chyba, nie? Tak, 150 duże macchiato. Do tego soczek, woda, no i piękny widok. Więc tylko jeść, czytać i podziwiać widoczek. Zatrzymujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, choć z zewnątrz ta restauracja niczym się nie wyróżnia.
Żeby odkryć jej piękno, trzeba dopiero wejść do środka, bo wyobraźcie sobie, że ona jest usytuowana na wodospadzie. Ogródki, stoliki, po prostu zaaranżowali sobie wodospad i miejsce jest super, super klimatyczne. Spodziewaliśmy się generalnie, że w takim miejscu ceny będą kosmiczne, a okazuje się, że nie. Bo za napój 2 euro, za lampkę wina, ale taką naprawdę solidną, słuszną, 250 leków 2,5 euro, więc to naprawdę są bardzo spoko ceny. Powiem wam, to były najlepsze małże, jakie jadłem w życiu, a jadłem i w Hiszpanii, w Chorwacji, w Grecji, we Włoszech. Te po prostu były z ostrym sosem autorskim Armina. Była rewelacja. Także restaurant Gostivari Ajan to jest miejsce, do którego koniecznie musicie przyjść. Wspaniały właściciel, wspaniałe jedzenie, wspaniałe wino, gościnność na najwyższym poziomie. Taka patelnia małży kosztuje 750 lek, ryba kasi 1200, cacyki 400, sałatka 300, no i wino nie pamiętam ile. Generalnie kuchnia jest otwarta, więc tutaj nie ma nic do ukrycia. Możecie stać i patrzeć, jak jedzenie jest przygotowywane dla was. To jest doskonałe miejsce. Nasze miejsce we wszechświecie, nasze miejsce w Albanii. A, i jeszcze ceny leżaków. 7 euro. Fajna plaża. No, być może w sezonie będzie drożej, bo niektórzy tutaj podnoszą ceny. Rozmawialiśmy z Arminem i wiemy, że u niego w restauracji te ceny będą przez cały sezon takie same. W przyszłym roku, no wiadomo, zobaczymy, jak się będą kształtować. Natomiast cały sezon będzie tak samo. Z leżakami, no trudno powiedzieć na ten moment. Oni chyba jeszcze sami nie wiedzą, jak będzie wyglądał sezon. Na ten moment po 7 euro. Zatrzymaliśmy się w Porto Palermo. Ciekawa knajpeczka z widokiem na zamek i małą zatoczkę, przy której jest plaża. Ceny tutaj ciut wyższe już niż chociażby w Borsz, w którym byliśmy rano i tam jedliśmy śniadanie. Kawa kosztuje 130 leków, natomiast takie napoje zimne jak cola to już jest koszt 300 leków, sok z wyciskanych pomarańczy 400 leków, piwo 500 lek. Jesteśmy już 30 km od wybrzeża. Taki przydrożny bar. Zatrzymaliśmy się na kawę, ale niestety pan nie ma mleka, więc kawy z mlekiem nie będzie. Więc wziąłam sobie soczek, Michał kolę i ceny tutaj już są niższe, bo za kolę i soczek zapłaciliśmy 300 leków. Pamiętacie ten ser Tostino? W Himarę kosztował 150 lek, tutaj kosztuje 340 w Sarandzie. A serki naturalne 280 tutaj, a 240 w Himarę albo we Wlożisz, teraz nie pamiętam gdzie, ale jest drożej? Nieznacznie, ale ten ser jest ponad 2 razy droższy. Ten sklep, w którym robimy dzisiaj zakupy, jest trochę na uboczu, no i tak jak Michał powiedział, jest drożej niż było bardziej na południe. Natomiast zaskakujące jest to, że rzeczy do opalania są nieznacznie tańsze, czyli wiecie, te wszystkie kremy z filtrem trochę taniej, kilka euro. Na szczęście, nawet w Sarandzie możecie zjeść przepyszne owoce morza i to nie za miliony monet. Jest takie miejsce trochę oddalone od promenady, to fakt, ale warto tu przyjść. Pasuria Edetit. Wziąłem sobie taką naprawdę słuszną doradę i za tą doradę wyszło 500 leków. 5 euro. No słuchajcie, nie ma opcji, żebyście zjedli dobrą, grillowaną, przyrządzoną już rybę za 5 euro gdzieś tam przy promenadzie. No nie ma szans. Co tutaj w ogóle jeszcze jest? Najlepsze jest to, że jeszcze dowożą w ogóle, więc możecie sobie to zamówić do apartmani. Tak jak powiedziałam, głównie owoce morza. Są grillowane albo smażone kalmary, frytki, ośmiornica, zupa rybna 300 leków, wino 600, ale to jest cała butelka, nie lampka. Grillowany okoń morski za 10 euro za kilogram. Za kilogram. No to jest, słuchajcie, jest przygotowane, są sałatki. Sałatki kosztują między 2,5 a 4 euro. Jest opcja makaronu z owocami morza, z krabami. Maksymalna cena makaronu 6 euro, 600 leków. Risotto 400, 500, 600 leków. No, lepszego miejsca nie znajdziecie. No. Nie dziękujcie, nie dziękujcie. Po drodze do Tepelene zatrzymujemy się na śniadanie w restauracji Kroi Pashat.
Kilka osób nam już tą restaurację polecało. Bardzo łatwo ją znaleźć, bo naprzeciwko znajduje się bardzo elegancki hotel, gdzie jest mnóstwo flag, więc to nie tam, naprzeciwko. I już czuć, że oddalamy się od morza, że wchodzimy w interior, bo jedzenie już jest zupełnie inne. Na śniadanie bierzemy sery, jeden owczy, jeden kozi, grillowany, kawka, dobre pieczywko, ale gdybyście się zatrzymali tutaj na lunch, to widziałam, że na dole już narożnie obracają jagnięcinę, więc myślę, że tutaj też będzie pysznie. Jeśli chodzi o ceny, po 300 leków są takie serki, 100 leków chlebek, kawka między 100 a 200 w zależności jaka. Miejsce pośrodku niczego na 1000 metrach, można byłoby pomyśleć, będzie drogo. Nie mają tutaj przecież żadnej konkurencji. Rachunek za to, co zjedliśmy, to 13 euro. Państwo nie mówią po angielsku, ale zapewniam Was, że się dogadacie. Jest teraz Google Translate. Pan Wam napisze na karteczce, ile to wszystko wyszło. Przetłumaczą, co ewentualnie dzisiaj mają do zjedzenia. I na pewno dogadacie się, dlatego, bo oni po prostu chcą się dogadać. Super miejsce. Słuchajcie, jak ja jeszcze raz usłyszę albo zobaczę w komentarzach pod naszymi filmami, że Albania jest droga, to przysięgam Wam, wyjdę z siebie i stanę obok. Nie jest wcale droga, tylko trzeba ruszyć dupę i wyjechać z Durrës albo z Sarandy. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Restauracja na morzu, na lagunie Patok. Jedna z lepszych, 4,9 ma ocenę. Otwieramy kartę. Zupa rybna, 200 leków, 2 euro, 2 euro. Krewetki, 7, 9, ośmiornica, 12. Ryby od 600, najdroższa 1200, czyli 12 euro jakaś ryba. Pół kilo, bo tutaj jest jeszcze gramatura podana. Wino, pół litra, 4 euro, 400 lek. No kurde, serio? Sałaty, 200, 150 leków. Raki, 50. Piwo, 150, czyli 1,5 euro. Kawa, herbata, 50 leków, czyli pół euro w takim miejscu. No tak, Albania strasznie droga. Strasznie. O. Nad Jeziorem Szkoderskim, na tarasie, w zasadzie nad samą wodą, gdzie jecie rybkę, rachunek wyniósł nas 31 euro. 13 euro kosztowały ryby, razem z warzywami i pysznym chlebem czosnkowym. 1,5 euro cola i Michał wziął piwko sobie duże za 2 euro. Więc wiecie, no za tyle to w Polsce nad jeziorem to sobie możecie zjeść rybę na tacce papierowej z widelcami z plastiku. A, i jeszcze dostaliśmy deser gratis, pyszne lody, sorbet cytrynowy. Jesteśmy w Szkodrze. 5 minut spacerkiem od ścisłego centrum miasta, ale już w takiej historycznej dzielnicy. I wchodzimy do restauracji Puri. I co my tu mamy? Mamy przystawki od 200 do 700 leków najdroższa, ale to jest szyneczka taka włoska crudo, więc pewnie dlatego droższa. Drinki i desery, raki w stówkach, lane piwo 250, wino 250, korcza w butelce, piwko 200, baklawa 350. Zupa za 350, czyli 3,5 euro. Menu śniadaniowe. Ciekawa rzecz, ryż z gulaszem, 2 kebaby i grillowany ser, 600 leków. Taki zestaw angielski śniadaniowy 500, albański 500. Menu lunchowe od 400 zł do najdroższa rzecz, która tutaj jest, to steak T-bone za 1000 leków. Sałatki, grecka 350, Cezara 400. No, spoko ceny. Śniadanko, wracamy w Szkodrze do restauracji Puri. Kelner świetnie mówi po angielsku, więc tutaj polecił nam różne rzeczy, ale chyba zapomniał dodać, że te porcje są naprawdę duże, więc jak przyniósł, to mieliśmy takie, aha, okej, dobra. Co my tutaj mamy? Mamy albańskie śniadanie, czyli to jest warzywka,
serek owczy bądź kozi i chleb, który jest moczony w jajku i smażony na masełku z dodatkiem szczypiorku i przypraw. Natomiast ja wzięłam naleśniki, albańskie naleśniki. To też nie są takie naleśniki, pancake'i jak macie w Ameryce, czy takie naleśniki jak u nas się robi, tylko zupełnie inne i one też przychodzą z dżemem i z serem, fetą akurat. I teraz ile to kosztuje? 500 leków, 550 leków i 500 leków. Czyli 5 euro i 5,5. Camping Legenda to nie tylko wspaniałe miejsce, domki, pole namiotowe, hotel, ale też genialna restauracja. Jedzenie w takim miejscu to prawdziwa przyjemność, uczta dla zmysłów, naprawdę uczta dla zmysłów i moglibyście sobie pomyśleć, że tutaj jest naprawdę bardzo drogo, bo takie miejsce, myślę sobie, każdy chce tutaj coś, to jest taka instagramowa miejscówka. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Ceny tutaj są jak najbardziej normalne. Michał wziął pizzę, która kosztowała 550 leków, moja ryba kosztowała 1000 leków, czyli około 10 euro, piwo 2 euro, cola 1,5 euro. Wracając stale do Shenzhen, gdzie dzisiaj śpimy, złapał nas głód. No już pora jest taka, bym powiedziała, późno obiadowa. A powiem wam szczerze, te restauracje w Shenzhen mnie nie przekonują. Po pierwsze, tak jak mówiłam wam, to miasto jest nowe, więc opinii na Google'ach to jest dosłownie 7, 5, jak jakaś knajpa ma 10, to już jest szał. Więc 10 opinii to moi znajomi mogą mi wystawić, jak otworzę coś nowego, więc taka jestem trochę, no nie mam do tego zaufania, tak szczerze powiedziawszy. Więc uznaliśmy, że poszukamy coś po drodze. Zjechaliśmy trochę z głównej drogi i znaleźliśmy restaurację Freddy. Z zewnątrz, no tak albańsko. Szału nie ma, ale jak weszliśmy do środka, to jest bardzo ładny ogród, są stoliki właśnie w cieniu, więc jest bardzo, bardzo przyjemnie. Muchy jak wszędzie generalnie, to tam nie jest problem. I mamy jedzenie tutaj, tak. O, wszystko jest robione tradycyjnie. Na początek pan nam przyniósł przystawkę, ale na szczęście mnie ostrzegł, bo ja nie lubię ostrego jedzenia. Są papryczki, jest czosnek, tradycyjne, domowe. To jest mała sałatka. Dobrze, że zamówiliśmy małą, ale tak coś czuliśmy, że tak to będzie tutaj wyglądać. No bo w ogóle w Albanii te potrawy, te dania są naprawdę duże. Możecie się nimi spokojnie najeść w takich miejscach. Więc to jest mała sałatka i ta mała sałatka kosztowała 300 leków, czyli 3 euro. Do tego zamówiliśmy mięsko z grilla i do tego zamówiliśmy ziemniaczki. Porcje tutaj są takie, że na przykład te kulki mięsne kosztują 600 leków, czyli 6 euro, ale porcja jest 500 gram, pół kilo mięsa, więc wzięliśmy jedną na pół, no bo no nie ma opcji, żebym ja zjadła pół kilo mięsa i do tego jeszcze jakieś dodatki. Pół litra wina kosztowało 300 leków, czyli 3 euro, cola 150, woda chyba z 50. Czekamy na główne danie. Przyszło jedzonko, to dostaliśmy gratis na spróbowanie jakieś żeberka. Tak jak mówiłam, to też gratis. No i porcja mięsko, fryteczki, sałateczka. Malusia. Pan mówi, że oni są z Albanii, więc oni dużo jedzą. Klasyczny ser żółty w Szkodrze w sklepie Big Markecie w samym centrum, 139 lat, więc chyba najtańsza opcja z całego wyjazdu. Miejscowość Shenzhen. Tak to się czyta. Tutaj mamy salon. Jest jakiś... No sznurek to już. A sznurek, Grażyna, myślała, że to elektryczne. Nie ma elektryczne. Tutaj, tam mamy morze. Łazienka z kabinką prysznicową i sypialnia. Apartmanik na pierwszym piętrze, bez widoku, na parterze, bez widoku, ale za to blisko do morza. 150 zł mniej więcej za noc, bo zarezerwowaliśmy na 2 noce i zapłaciliśmy 300.
Widzę, że mamy też tutaj skserowaną kartę z restauracji z baru obok, więc od razu sprawdzimy ceny. Rybki są po 1200 leków, jest jakaś małże po 600, ośmiornice 1200. Jeśli chodzi o śniadanie, właśnie zapomniałam powiedzieć, że ten nocleg jest ze śniadaniem, więc tamta cena była ze śniadaniem. Na śniadanie można sobie zamówić, ewentualnie ktoś nie ma śniadania, no to omlet za 5, naleśniki za 350. Na obiad fast foodowe jedzenie, hamburger, kebab po 300, pizza od 500 do 750, risotto od 350 do 700 leków, zupa z kurczaka warzywna po 350, rybna 400, sałaty 300-450, sałata Cezara 500 lek i napoje. Red Bull 300, Fanta, Cola 180, piwa Paulaner 400, Corona 350, korcza albańskie i peja albańskie po 200, importowane alkohole po 400-300 leków. Tak to wygląda. Teraz jesteśmy w wiosce Shenzhen. No, można powiedzieć, że to jest taki kurort podobny do Duresz. No i sprawdzamy ceny. Wybraliśmy sobie jeden ser, którego ceny porównujemy w różnych miejscowościach. Tutaj on kosztuje 170 leków. Najtańszy był zdecydowanie w Szkodrze, tam kosztował 129, a w Sarandzie ten sam 340. Więc różnice naprawdę mogą być spore. Co do innych cen, widzimy tutaj na Wybrzeżu jest troszkę drożej niż we Wlorze na przykład. Nieznacznie, ale ciut jednak drożej. Ceny alkoholi mniej więcej porównywalne, to są dosłownie tam drobne różnice. I ceny produktów spożywczych, no to tak jak mówię, tutaj sporo możecie znaleźć różnic między sklepami zupełnie na południu, na Wybrzeżu, a już nie mówię o tym, co jest w samym centrum kraju. Jak coś jest dobre, to chce się tam wracać. Niestety nasz urlop powoli dobiega końca, więc w drodze powrotnej w kierunku Tirany zatrzymujemy się jeszcze raz w restauracji Brillant na lagunie Patok, żeby spróbować tym razem coś innego. Zamówiliśmy, nauczeni oczywiście już tym, jak wyglądają albańskie małe i duże porcje. Zamówiliśmy małe owoce morza, małą sałatkę grecką, oczywiście do tego chleb, winko, podane pięknie, smakuje też pięknie. Ja już jestem głodna, więc jemy. W Albanii zwyczaj jest taki, że wypożyczony samochód oddaje się czysty, czyli trzeba pojechać na myjnie. I to będzie słowo, które opanujecie w Albanii do perfekcji. Lawasz. Wszędzie są myjnie samochodowe. Albańczykom nie przeszkadzają śmieci na ulicy, nie przeszkadzają dziury na ulicy. Mogą mieszkać w norach, mogą jeździć gratami, bądź też dobrymi samochodami, ale muszą mieć samochód zawsze czysty. Zawsze. To jest sport narodowy. Myją te samochody non-stop i cały czas. My jesteśmy w centrum Tirany, gdzie w budynku tym tam wyżej, takim nowoczesnym, spaliśmy. I koszt mycia naszego Passerati w środku i z zewnątrz kosztuje 6 euro. Chyba w zeszłym roku w filmach mówiłam wam, że kawa dla Albańczyków jest bardzo, bardzo ważna. Oni piją tutaj kawę zawsze i wszędzie. Ale co jest ciekawe, kawa jest bardzo, bardzo tania. Założenie jest takie, że każdego ma być stać na to, żeby wypił kawę w restauracji, kawiarni czy w piekarni, w której czasem są stoliki. I ona potrafi kosztować od pół euro do maksymalnie, jaką cenę widzieliśmy, to chyba euro 70, ale to już w takich miejscach, wiecie, fancy, przy promenadach, w takich barach, które są stylizowane na zachodnioeuropejskie. Natomiast tak normalnie na mieście 50 leków, 70 leków. Czy Albania jest tania czy droga? Oczywiście to zależy. Jak wszędzie, nie ma takich pieniędzy, których nie można byłoby wydać i znajdziecie miejsca bardzo drogie w cenach porównywalnych do zachodnioeuropejskich kurortów, ale niestety w niższym standardzie niż na przykład na Lazurowym Wybrzeżu, ale także miejsca, gdzie wypoczniecie zdecydowanie taniej niż w Polsce.
To, co widać na pierwszy rzut oka, to im dalej na południe na wybrzeżu, tym ceny rosną. Najdrożej jest w Sarandzie i w Ksamilu. Północne wybrzeże jest tańsze, ale tam nie znajdziecie plaż z turkusową wodą, gdyż znajdują się one na piaszczystym brzegu Morza Adriatyckiego. Porównując choćby ceny leżaków na początku sezonu, to w Ksamilu było 4 razy drożej niż na północy. Najtaniej jest w interiorze, co jest zaskakujące, bo często dojazd do tych miejsc jest utrudniony i transport towarów kosztuje. Ale nie ma turystów, więc ceny są sporo niższe. Z naszych poprzednich doświadczeń wynika, że najdroższy prawdopodobnie będzie sierpień, bo wtedy w Albanii przypada szczyt sezonu turystycznego. Oczywiście w naszych filmach nie pokazujemy wszystkich miejsc i nie jesteśmy w stanie wejść do każdej restauracji, by porównać ceny, ale pokazujemy, że są miejsca, gdzie da się zjeść bardzo dobrze i nie wydać na to fortuny. Więcej o cenach dowiecie się z naszych kolejnych vlogowych filmów z Albanii oraz z artykułu na blogu, gdzie opisałam Wam jeszcze przykładowe ceny atrakcji turystycznych. Miejscówki z filmu znajdziecie na mapce na naszym blogu. Udanej podróży!